Relacje rozpadają się z wielu powodów. Dla wielu jest to, są inne poglądy, inna kultura, czasem inny sposób myślenia, działania, brak rozwoju. Jedna osoba się rozwija, druga nie. Dla wielu osób relacje się rozpadają przez to, że są kryzysy, które trudno przejść i z którymi sobie trudno poradzić, bo niestety są one, wiążą się z bólem, z jakimś cierpieniem, z czasem z jakimiś nagłymi decyzjami, które są na pewno w jakiś sposób czasem niewspierające. A ja bym chciała też podzielić się takim moim własnym, myślę, przemyśleniem z jednej strony, który może wpłynąć też na sposób patrzenia przez Was na to, dlaczego też relacje się rozpadają. Ja nazywam się Ewelina Szwejda i jestem certyfikowanym coachem i dzisiaj właśnie porozmawiamy na ten temat. Zaczynajmy. Wiele w życiu musieliśmy przejść. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia. Wielu z nas było w trudnych sytuacjach, miało trudne dzieciństwo. Ten start nie był zawsze taki najłatwiejszy. Zabrakło w naszych domach i w ogóle w naszych społeczeństwach, w których żyliśmy, miłości, ciepła, bliskości. I idąc przez to życie, zaczynamy szukać, zaczynamy łatać te dziury w nas poprzez miłość drugiego człowieka, poprzez bliskość i wierzymy, że właśnie to nam da to szczęście. Niestety najpierw przechodzimy jeden kryzys, drugi, trzeci, czwarty i ostatecznie dochodzimy do tego, że nic się nie zmienia, relacja idzie w jakimś gorszym kierunku i wcale nie mamy tak naprawdę, jakby nie mamy drogi wyjścia i nie wiemy, co dalej z tym wszystkim zrobić. I ja odkryłam i poczułam, że i myślę, że każdy to wie i każdy już to słyszał, ale tylko przez to wszystko się sypie i rozpada, że nie ma często takiego wglądu w siebie, dokąd idziemy, jak chcemy żyć, co lubimy, czego nie lubimy. Z tym wszystkim bardzo mocno jest związana kontrola w jakiś sposób. Bardzo ogromny jest strach w nas. Bardzo dużo mamy właśnie lęku może bardziej. Bardzo mocno nie potrafimy sobie radzić z emocjami. I niestety tej winy zawsze wówczas szukamy w tym drugim człowieku, bo wierzymy, że to właśnie tam jest problem, że ta druga osoba musi się zmienić, mniej krzyczeć, mniej nadzorować, mniej w jakiś sposób zadawać nam jakiś ból, który jest tak naprawdę nasz i to nie jest niczyj ból, tylko nasz. I też naprawdę bardzo często nie widzimy, że to w nas jest ta energia strachu, lęku, to w nas jest ta energia złości, agresji, braku akceptacji, obwiniania, że to w nas jest ta kontrola. I często chcemy, żeby ta druga strona się zmieniła w jakiś sposób, bo wtedy my będziemy mieli możliwość dalej kontrolować, my będziemy mieli możliwość stać w miejscu i się nie rozwijać, a w momencie, kiedy ta druga osoba podejmie działanie i się przeciwstawi nam w jakiś sposób, to zaczyna się właśnie złość, agresja,
ale chcę też zwrócić Wam uwagę na to, że dzięki temu my właśnie możemy się rozwinąć. W momencie, kiedy osoba wprowadza coś nowego do naszego życia, bo są dwie osoby i ta jedna wprowadza coś nowego do naszego życia, czego my nie rozumiemy, z czego się boimy, czego nie akceptujemy, to dzięki temu, jeśli popatrzymy na to trochę z dystansu i zobaczymy, że to jest dla nas lekcja do zmiany, do wzrostu, przypatrzymy się temu i z takim spokojem po prostu poprzyglądamy naszym reakcjom, naszym zachowaniom, to zupełnie wchodzimy na inny poziom rozwoju i świadomości takiej relacji i te wszystkie kryzysy, nawet jeśli według mnie dwie osoby są mocno poturbowane i przeszły bardzo dużo, to jeśli jest jakaś praca wykonana wewnątrz, jest jakieś działanie ze sobą przede wszystkim, praca z przeszłością, praca z emocjami, praca z stanem naszego umysłu, co myślimy, jak czujemy. Danie sobie też takiego pozwolenia na to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy w danym momencie i co się z nami dzieje, to uważam, że to jest właśnie wgląd w siebie i taką relację można naprawdę przeżyć i można przepracować i można pójść dalej. Ja w to wierzę i ja to widzę, że tak jest. Często się mówi, że miłość do siebie to jest takie uczucie, gdzie akceptujemy swoje ciało, swój wygląd, to co robimy w danym momencie, kim jesteśmy. Jakby taka akceptacja całego życia, a z tą akceptacją przychodzi miłość do drugiego człowieka, bo my kochamy nie tą drugą osobę, tylko my kochamy siebie. I poprzez to kochanie siebie i akceptowanie siebie w pełni nie oczekujemy już od drugiej osoby niczego, oprócz żeby była po prostu. I to jest robota do wykonania dla nas, dla osób, które przeszły kawał życia niełatwego. I jest jakaś taka wyższa siła, która pomaga, ale to trzeba poczuć i na to się otworzyć. Ja tą siłę czuję i może podzielę się krótko na ten temat. Ja czuję tą siłę, że oprócz mojego mentalnego rozwoju i takiego ciała jest coś wewnątrz mnie, co mnie bardzo mocno wspiera w tym moim procesie. I ja dostaję wszystkie sytuacje z życia, wszystkie możliwe sytuacje, które są dla mnie bardzo trudne i które mnie jednocześnie uzdrawiają i które przynoszą mądrość. I przede wszystkim będąc w relacji, w której jest się na początku z lęku i ze strachu, ale będąc już świadomym, możemy obserwować, co się z nami dzieje, możemy się zmieniać. I jeśli jest ta akceptacja taka na to, co przychodzi i to odpuszczenie, kiedy jest naprawdę bardzo trudno i kiedy myślimy, że już wszystko się skończy niebawem, to wtedy przychodzi najlepsze. Ale właśnie ja do tego doświadczyłam ostatnio i poczułam takie wsparcie siły wyższej, bo czasem po prostu odpuszczamy bo już nie dajemy sobie radę i wtedy się dzieje magia i wtedy się dzieją fajne rzeczy. I chcę też powiedzieć, że kiedy jesteśmy w relacji i rozwijamy się, kiedy przepraszam, nie ma tej przestrzeni na to, żeby być na przykład chwilę ze sobą, żeby otworzyć się przede wszystkim na ten czas, w którym przychodzi jakaś złość i ona jest, bo ona idzie, ciało się czyści z różnych rzeczy. I kiedy my odbieramy trochę to w relacji jako
coś niedobrego, coś, co na przykład zaraz sobie wynajdziemy, że partner czegoś nie zrobił albo w jakiś sposób zareagował, bo my nie zobaczyliśmy, że na przykład u niego coś się dzieje, nie? Jakaś idzie przemiana, idzie jakaś emocja, idzie coś, co będzie czasem trwało kilka dni i będzie potrzebowało przyjrzenia się głębiej. I jeśli my nie damy temu przestrzeni, to będzie ogromny konflikt, a czasem nawet może i dojść do rozstania, bo my niestety myśląc tylko o sobie, a zwykle tak jest, nie dajemy przestrzeni drugiemu człowiekowi, mało tego, nie dajemy też przestrzeni sobie. Czasem bywa tak, że jednocześnie dwie osoby mają coś takiego i wtedy rozstanie jest bardzo, bardzo możliwe, przez to, że niestety, ale ciśnienie i napięcie i to wszystko, co wewnątrz jest, nie wytrzymujemy tej całej presji, bo czasem to czyszczenie się z tych emocji, z tych trudnych rzeczy, z tych doświadczeń, albo z tego, co przychodzi do życia, jakby zrozumienie tego na głębszym poziomie wymaga czasu i wymaga cierpliwości, a niestety czasem my nie mamy na to ani cierpliwości, ani nie chcemy mieć na to czasu, żeby się temu przyjrzeć. Nie chcemy się przyjrzeć sobie, a co dopiero drugiemu człowiekowi, nie? Więc ten cały, to wszystko, co się może zadziać, jest tylko ze względu na to, że czasem my nie dajemy sobie przestrzeni na ten czas ze sobą, na ten rozwój, na chwilę rozłąki, na chwilę zmiany. Trudno mi się o tym mówi, uwierzcie mi, bardzo trudno mi się o tym mówi, bo sama się w tym rozwijam i sama się tego uczę, ale widzę to bardzo. I co jest najlepsze, że kiedy jest ta przestrzeń, kiedy te dwie osoby mają czas na to, żeby pobyć ze sobą, co jest bardzo trudne dla osób, które potrzebują przede wszystkim kontaktu fizycznego i bliskości, to jest bardzo, bardzo trudne. Ja wiem to po sobie, bo lubię być w tej bliskości, lubię być w tym takim, mieć ten kontakt taki fizyczny. Kiedy nie mam go dzień albo dwa, to mnie to bardzo boli i przychodzą mi różne myśli do głowy. I właśnie to wynika też z tego, że są pewne rzeczy, emocje w nas nieprzepracowane. A zamiast tego można wejść głębiej w siebie i nauczyć się w tym czasie, kiedy na przykład jedna strona coś przepracowuje, kiedy dla jednej strony idą jakieś emocje, to wtedy my możemy wejść w siebie i zrobić coś, co wesprze nas, dawno czego nie robiliśmy, a moglibyśmy zrobić, albo coś odkładamy i wtedy jest na to czas, albo pobyć po prostu ze sobą, poleżeć, jakieś zaległości przerobić, albo też po prostu przepracować jakieś emocje poprzez czy medytację, czy wyjście na jakiś dłuższy spacer, a nawet pobyć cały dzień samemu, żeby mieć możliwość przemyśleć, co się dzieje. I w momencie, kiedy mamy ten czas i w momencie, kiedy dajemy sobie ten czas na te refleksje, na poukładanie pewnych rzeczy, mogą przyjść różne myśli. W tym czasie może przyjść ból, płacz. Możemy dowiedzieć się o sobie bardzo dużo. Ale też dzięki temu zachowamy jakiś przyzwoity dystans pomiędzy nami i ta jedna i druga osoba będą miały czas na to, żeby poukładać to sobie, wyciszyć się emocjonalnie, uspokoić i dojść do jakiegoś porozumienia. I o to w tym wszystkim chodzi. Kiedy mamy siebie za dużo, kiedy mamy siebie ponad umiar jakiś, a ten umiar to wszystko zależy od tego, jacy jesteście dla siebie, czy spędzacie ze sobą całe dnie w domu, na przykład pracujecie razem, albo kiedy w jakiś sposób może jesteście tak daleko od siebie, że nie ma tej bliskości po pracy na przykład i jest za dużo tych wolnych dni, bo to też prowadzi ze skrajności w skrajność, to może prowadzić również do rozpadu, oczywiście, że tak.
Ale jeśli pracujemy nadmiernie, bardzo mocno i jesteśmy tylko praca, dom i obowiązki, to niestety też tego wglądu w siebie nie mamy. Bo jeśli zdystansujemy się i znajdziemy ten balans pomiędzy pracą, znajdziemy ten czas na tą rodzinę, na tą bliskość, na tego partnera, to możemy naprawdę odświeżyć i tą relację i możemy pozbierać to wszystko do kupy, kiedy już to się wszystko sypie. Wszystko zależy od tego, jak żyjecie. Czy bardzo blisko ze sobą razem i spędzacie wszystkie dni razem, czy może jesteście tak daleko oddaleni od siebie, że nie ma tego kontaktu fizycznego, tego spojrzenia, tej bliskości, rozmowy. To nawet jak rozpadnie się coś ze względu na to, że zabrakło tej bliskości, to też dlatego, że nie mamy głębokiego wglądu w siebie, bo gdybyśmy mieli, to nie uciekalibyśmy za bardzo od tego partnera, bo gdybyśmy byli blisko siebie, to nie skupialibyśmy się tylko na sobie, w sensie takim tylko w umyśle, co zrobić, co wykonać, tylko bylibyśmy po prostu głębiej ze swoim czuciem, ze swoim pragnieniem, ze swoimi emocjami. Wtedy łatwiej byłoby się też z tym ego w jakiś sposób rozprawić, nie? Kiedy ludzie są za daleko od siebie, to też z własnej wygody na przykład, nie? A gdyby właśnie poświęcili trochę więcej tego czasu na rozmowę, na bliskość i chcieli coś zmieniać, i chcieli coś dodawać do tego życia małymi krokami, to jest szansa, że to wszystko się po prostu zbierze do kupy i może to się wszystko udać dzień po dniu. Zatem bliski kontakt ze sobą, to czucie swoich emocji, rozumienie ich, rozumienie tych gorszych dni, dawanie sobie przestrzeni, a zarazem bycie w bliskości, dążenie do tej bliskości daje naprawdę, uważam, fajny rozwój dla dwóch osób. Dużo mądrości przyjdzie, czasem przyjdzie dużo kryzysów z tym wszystkim, zwłaszcza na początku relacji, ale też myślę, że te kryzysy są w wielu etapach naszego życia i trzeba je przejść. Ale kiedy jest ta chęć bycia czasem z drugim człowiekiem, czasem jak się naprawdę zawali coś i cały czas się nie udaje, to ten wgląd w siebie, gdzie przesadzam, gdzie za bardzo uciekam, gdzie za bardzo się przyklejam, gdzie nie ma kontaktu i rozmowy, to wtedy wiemy, co też robić, nie? Będąc właśnie połączonym ze swoim ciałem, ze swoimi myślami, a żeby zobaczyć swoje myśli, kochani, i jak to wszystko zrobić, właśnie, żeby to wszystko ogarnąć, to zacząć od czego? Od medytacji, od posiedzenia chwilę ze sobą w ciszy, od przyrody, natury, żeby być blisko tej przyrody i natury, lasu, zieleni, mniej pracy, więcej balansu, ale takiej pracy, że skupiamy się tylko na tej pracy, żeby było więcej tego balansu pomiędzy pracą, życiem prywatnym, swoim czasem dla siebie. Bo to prowadzi naprawdę do fajnego takiego połączenia i zrozumienia. I relacje można uratować, a nawet nie ratować. A coś takiego jest w nas i jest to wyższe, że po prostu puszcza to, że pewne rzeczy jedna osoba i druga zaczyna rozumieć. Nawet jak jedna szybciej, a druga później, to i tak to jest możliwe. Dajmy sobie na to, kochani, czas. I
zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze taki przykład. W momencie, kiedy relacja się rozpada, to co robimy? Wtedy zaczynamy wchodzić w siebie głębiej, nie? A jak zaczynamy w siebie wchodzić głębiej, to zaczynamy rozumieć, co się wydarzyło, gdzie popełniłam błąd, co powiedziałam za dużo, czego zrobiłem za mało. A gdyby tak zbalansować wszystko i dawać sobie dni takie na przemyślenia, dni na bliskość i czas dla siebie, to można naprawdę fajnie to wszystko poskładać do kupy. I w relacji dawać sobie właśnie tą przestrzeń na wszystko, ale trzeba być czujnym i otwartym i z tym takim otwartym też i sercem i czasem jak coś przeholujemy, to żeby zobaczyć, że gdzieś poszliśmy za dużo, ale chcemy inaczej i lepiej. Kochani, kończę, bo zaraz ulewa będzie taka, że nic nie usłyszycie. Pozdrawiam Was ciepło, przytulam. Jeśli ten film jest dla Was pomocny, to komentujcie, zapraszam. Zapraszam do subskrypcji. I jeśli macie ochotę na sesję online, to również jestem dostępna. Życzę Wam cudownego dnia, wieczoru, kiedy tego oglądacie i dużo miłości Wam wysyłam. I aby Wam wszystkie relacje się układały. Życzę Wam miłości w sobie i budowania siebie każdego dnia, bo dzięki temu będziecie mieli lepsze relacje i lepsze połączenie ze sobą, ze światem, z ludźmi i z tym, co robicie. Trzymajcie się, hej!